Leżę na tylnym siedzeniu w samochodzie i chowam się, żeby nikt mnie nie zobaczył. Czasem jakby ktoś z domowników chodził po podwórku. A ja za chwilę pójdę zadzwonić do drzwi. Jeszcze nie mogę doczekać jej reakcji. Misiu? Lecę do Polski na święta. Pierwszy raz od 7 lat. I w dodatku w tajemnicy, bo chcę zrobić niespodziankę mojej rodzinie. Więc jestem bardzo szczęśliwa, podekscytowana, ale też jednocześnie nie czuję się do końca dobrze. I stresuję się i trochę też jest mi przykro. Ale wszystko po kolei. A ty przyszedłeś się przywitać? Ty możesz mówić? I ja. Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i ja. I Nuri oczywiście. Słyszycie, jakie mamy jeszcze głosy? No niestety. Dałam wam znać ostatnio na mediach społecznościowych i też tutaj w karcie społecznej, że się rozchorowaliśmy. Nie mogliśmy ostatnio nagrać dla was vloga z tego powodu. I martwiłam się, jak to będzie dzisiaj. Że no, nie poradzę sobie w tej podróży. I że w ogóle dzisiaj też nie będę mogła do was mówić. No ale ja na szczęście czuję się trochę lepiej. Ty w sumie też nie, ale... No ja też, bo już to trwa prawie tydzień. No, Nuri ma jeszcze tylko taki głos. Mnie boli jeszcze cały czas gardło, jak mówię, więc będę się pewnie dzisiaj trochę męczyć. Ale tak, poza tym to w porządku. No ale też zrobiłam co mogłam, bo wiedziałam, że czeka mnie ta podróż, że muszę stanąć na nogi. Tak. Więc po prostu wszystkie sposoby i od lekarza, z apteki i domowe. Mam wrażenie, że w żyłach mam więcej teraz już herbaty z miodem i cytryną niż krwi i po prostu walę Vic Vaporub na kilometr. Ja też. No ale słuchajcie, po kolei. Ja w ogóle się teraz do was tutaj odzywam, bo niedługo jedziemy na lotnisko, a tam to już będzie tylko hałas i chaos i ja już potem nie zbiorę do kupy myśli, nie powiem wam wszystkiego, co chciałam. No, nie ma szans. Więc co? Czy ty byś mógł mi przynieść jeszcze tam zostami w kuchni herbata, bo... Tak. Słuchajcie. Byłam ostatni raz na święta w Polsce 7 lat temu. I przez tyle czasu nie leciałam więcej z 2 powodów. Wiecie, że mieszkamy na wschodzie Turcji, w Van Erciş, praktycznie przy granicy z Iranem. No i wiecie, jakie my tutaj mamy zimy. Często jest bardzo mroźnie i bardzo śnieżnie i no, co roku widzimy to, że raz na jakiś czas pada tak mocno śnieg, że jest zamykane lotnisko tutaj w Van. A ja nie mam stąd bezpośredniego lotu do Polski, muszę się przesiadać w Antalii. No i po prostu bałam się ryzykować, no bo co jeśli odwołaliby mi lot stąd do Antalii? Potem ten lot do Polski by mi przepadł po prostu, więc to pierwszy powód. Nie chciałam ryzykować, bałam się. A po drugie, no wiecie, że Nuri jest nauczycielem i... Czekajcie. Plus jest tego taki, że on ma bardzo dużo wolnego ustawowo i dzięki temu możemy być zawsze w Polsce całe lato. No ale minusem jest to, że później w ciągu roku szkolnego nie może sobie już wziąć urlopu. Więc on nie może ze mną polecieć na święta do Polski. Nie ma takiej możliwości. No ja też nie chciałam tych świąt spędzać bez niego, więc dlatego tak długo nie zdecydowałam się polecieć, ale wiecie, lata lecą i człowiek tak o tym rozmyśla. Ja wam tego nie opowiadałam, jeszcze wtedy kanał nie istniał, ale właśnie jak ostatni raz byłam w Polsce na święta 7 lat temu, to było jak dopiero przeprowadziliśmy się tutaj do Erciś. Miałam kupione bilety na grudzień, a potem w listopadzie niespodziewanie zmarł mój dziadek. I oczywiście my od razu przebukowaliśmy wtedy bilety. Ja już na drugi dzień byłam w Polsce.
No i wiecie, lata lecą i ja myślę o tym, że chciałabym po prostu te święta spędzić jeszcze w takim gronie rodzinnym, jaki teraz mamy, zanim będzie za późno. Takie to są zawsze, wiecie, smutki na emigracji, takie przemyślenia. No więc zdecydowałam się w tym roku, tym bardziej, że sprzyjają nam teraz warunki. Przede wszystkim warunki pogodowe. W tym roku nie wiem, co się stało, ale nie mamy zimy. To znaczy zima przyszła, spadł śnieg, ja Wam to nagrałam, nawet wrzuciłam w formie shortsa, ale później z powrotem wróciły dodatnie temperatury i śniegu nie ma. Utrzymuje się tylko na szczytach gór, więc myślę, że z tego powodu na pewno nie będzie żadnych opóźnień ani odwołanych lotów i że dolecę do Antalii na czas. A poza tym też tym razem udało mi się znaleźć bardzo dobre połączenie lotnicze. Bo jak nas obserwujecie, to wiecie, że nigdy ta przesiadka nam do tej pory nie pasowała, żeby tą podróż odbyć w jeden dzień. Zawsze musieliśmy nocować w Antalii. A teraz znalazłam taki lot, że przesiadam się dzisiaj od razu w Antalii i lecę do Warszawy. Będę miała 3 godziny na przesiadkę. No jedyny minus jest taki, że nie lecę do Poznania, do Warszawy, więc z tej Warszawy będę musiała się dostać do Chodzieży pociągiem. Jak to pójdzie, to zobaczymy wszystko razem. Ale też, żeby sobie tą podróż ułatwić, to zabieram tylko bagaż podręczny. Mimo że mam w cenie biletu bagaż główny, walizkę, ale no, van to jest tylko lotnisko krajowe. Oni nie robią odprawy za granicę, więc musiałabym w Antalii czekać na swoją walizkę i zdać ją jeszcze raz. A 3 godziny, gdyby jednak było jakieś opóźnienie, no to jest ryzykowne. Więc biorę tylko bagaż podręczny, żeby nie musieć na tą walizkę czekać. I tak mi będzie też dzisiaj wygodniej. No a zmieściłam się spokojnie w ten plecak, bo za dużo rzeczy nie muszę zabierać. O większość tych rzeczy, które używam, w sensie kosmetyków, to moja mama też używa, to wszystko jest u mamy. I część rzeczy też mam tam zostawione, więc spokojnie się w ten plecak zmieściłam. I co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? No jest mi przykro, no bo Nuri tym razem też nie będzie mógł ze mną polecieć. Odwiezie mnie tylko na lotnisko i lecę sama. Trochę się stresuję, bo dawno już sama nie podróżowałam. No ale na pewno jakoś sobie poradzę. A odbijemy sobie to z Nurim, bo no wiecie, załatwialiśmy ostatnio wizę i nie bez powodu. Załatwialiśmy ją po to, żeby Nuri mógł do nas dołączyć ferie zimowe w styczniu. Także ja lecę dzisiaj, w styczniu Nuri do nas doleci, ferie zimowe jeszcze spędzimy w Polsce razem, a później razem tutaj do Ercisz wrócimy, taki jest plan. No i jadę w tajemnicy, żeby zrobić niespodziankę. To znaczy wie o wszystkim moja mama, bo przed nią się nie da tego ukryć. Ona mnie za dobrze zna, za często ze sobą rozmawiamy. Ja nie byłabym w stanie udawać przed nią. Na pewno by się zorientowała, więc jej powiedziałam. No i też chciałam, żeby chociaż ktoś wiedział w razie czego, jakby się coś stało po drodze. Ale poza tym nikt więcej z rodziny nie wie. W ogóle nikt nie wie, Wy też nie wiecie. I no, tak mnie kusiło, żeby jakoś dać Wam znać, no ale wtedy nie byłoby niespodzianki. A chcę tą niespodziankę zrobić szczególnie mojej babci. Wiem, że ona się w ogóle nie spodziewa, a będzie bardzo wzruszona, bardzo szczęśliwa. Już nie mogę doczekać, aż zobaczę jej reakcję. I pewnie zobaczycie ją razem ze mną na końcu tego vloga, jak już, mam nadzieję, dotrę cała i zdrowa do domu. No dobrze, to chyba wszystko, co Wam miałam tu powiedzieć. I tak już długo nagadałam. Która jest godzina? Jest za 15:08. Koło 8 musimy wyjść z domu i jechać na lotnisko, bo z Erciś do Van na lotnisko mamy około 100 km, więc no lepiej wyjechać trochę wcześniej niż się spóźnić. Samolot mam o 10:30. Także no zobaczymy, jak to pójdzie. Już teraz będę Wam wszystko na bieżąco relacjonować. O Jezu, się nagadałam, teraz mnie drapie to gardło. Więc idę jeszcze się odchrumlolić, napić tej herbaty i ruszamy w drogę.
lecieć. Tak. Zdjęcie z samolotem na miniaturę. Uçağı terk etmeden hemen önce kırmızı ip ya da ipleri çekerek can yeleğini şişirin. Gerektiğinde tüpleri de kullanabilirsiniz. Keyifli geçtiğini umar. En kısa zamanda sizi yine ağırlamayı dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Wylądowałam. Jest przed 13. Także no, wystartował o czasie, o 10:30. Około 2 godziny leciał. Antalya. Zdziwiona jestem, ale deszczowa, mglista, pochmurna. No i korzystając z tego, że teraz jeszcze jestem tutaj w tej części lotów krajowych, to pójdę coś zjeść, bo tutaj na pewno będzie taniej niż tam na lotach zagranicznych. Za dużego wyboru tutaj obiadowego nie ma, więc no, trzeba będzie wciągnąć burgera. No bo później nie wiem, kiedy będę miała okazję coś zjeść, jakiś obiad. No i trochę się ogarnę i wtedy ruszam do góry, do mojego gate'u już na lot do Warszawy. Lotnisko w Antalii przystrojone świątecznie. Jest godzina 14:30, jestem już po obiedzie i przyszłam już tutaj do góry, jestem po kontroli paszportowej, po kontroli bagażu i specjalnie sprawdziłam, dobrze zrobiłam, że zjadłam obiad na dole jeszcze w tej części na loty krajowe, bo na dole zapłaciłam za burgera 350 lir, a tutaj ten sam burger na lotach międzynarodowych kosztuje 530. Tak myślałam. No dobrze, czekam, za chwilę się dowiem, który jest mój gate i będę tam powoli zmierzać. Powiem wam, czuję, że nie jestem całkiem zdrowa. Słaba jestem dzisiaj i ten plecak naprawdę mi ciąży jednak na plecach. On waży prawie 8 kg, więc mam co dźwigać, także jak tylko mogę, to go ściągam i odpoczywam trochę. Ciężko mi się oddycha i tak mi się zatkały tym razem mocno uszy w samolocie, że tak głupio teraz słyszę, nie mogę ich odetkać. No ale jeden lot już za mną, niedługo drugi. Jak wszystko dobrze pójdzie planowo, to o 15:35 powinnam mieć samolot z Antalii do Warszawy. Zobaczymy. Jest Warszawa. Jestem w samolocie do Warszawy. Na razie wszystko idzie planowo. Także mam nadzieję, że nie będzie już na ostatnią chwilę opóźnień. Ale jaka pogoda, zupełnie nie jak w Antalii. Strasznie pada. İyi günler değerli konuklar, sevgili çocuklar. Bugün bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sun Express ve tüm ekibimiz adına uçağımıza hoş geldiniz. Ben Erdem Burçin, kadın haberiyim. Bugünkü ekip arkadaşlarım Begüm, Tandoğan ve Çağatay ile birlikte sizlerin uçuş emniyeti ve konforunuzdan sorumluyuz. Nie odzywałam się, ale musiałam się jak najszybciej dostać na dworzec centralny, żeby zdążyć na pociąg, który najlepiej mi pasował. No i się udało, jestem w pociągu, ruszyliśmy, jest około 18:30.
Jadę z Warszawy Centralnej do Piły Głównej Intercity bez żadnych przesiadek, już bezpośrednio. A Piła jest jakieś 30 km od Chodzieży i stamtąd odbierze mnie już mama. Także ostatni mam teraz odcinek podróży, no ale no, ta podróż pociągiem będzie trwała jakieś 4,5 godziny, dopiero po 23 będę w Pile. Także pewnie no, gdzieś dopiero przed północą będę w domu. No, ale jakoś to przeżyjemy, chociaż powiem wam, jestem wykończona. Co pewnie po mnie widać. Ale lot był w porządku. Także wszystko poszło jakoś no w miarę sprawnie. No dobrze, idę teraz usiąść trochę, odpocząć, żeby sobie posłuchać. No i muszę jakoś przeżyć tą podróż. Już za chwilę. Czekaj. Udało się, Boże kochany. Ty do domu. Chodź. Udało się, dotarłam. Jest 23:30. W Turcji 2 godziny do przodu. A wyjechaliśmy o 8 rano tureckiego czasu. Więc jestem prawie 18 godzin w podróży. Najpierw samochodem, potem jednym samolotem, drugim samolotem, taksówką, pociągiem, znowu samochodem. I w końcu jestem. Oj. Bardzo jestem zmęczona. Więc teraz nic, tylko idę się ogarnąć do spania. Muszę się wyspać, żeby mieć na jutro energię, bo jutro przecież najważniejsze. Jutro będzie cała niespodzianka. Także zobaczymy się jutro, a dla was to właściwie za chwilę. Ale teraz dobranoc. Leżę na tylnym siedzeniu w samochodzie i chowam się, żeby nikt mnie nie zobaczył. Czasem jakby ktoś z domowników chodził po podwórku. Mama już poszła do domu przywitać się z babcią i chwilę ją zająć rozmową, żeby babcia czasem przez okno nie patrzyła. A ja za chwilę pójdę zadzwonić do drzwi. Jeszcze nie mogę doczekać jej reakcji. Jeszcze chwilę. Cześć. Co? Nie mogę. W szoku jestem. Nie, kochany. Boże, No co się udało? Wszystko się udało. O, jeszcze wczoraj podczas tej podróży się zastanawiałam, czy na pewno wszystko pójdzie zgodnie z planem, czy czasem ktoś przypadkiem jakoś nie zepsuje nam tej niespodzianki, ale wszystko było tak, jak sobie to wyobrażałam. Oj, było warto, naprawdę. Wczoraj w tej podróży się tak męczyłam, ale było warto. No po prostu babcia była w takim szoku, reszta domowników też w ogóle się tego nie spodziewali. Oj, na długo zapamiętam te ich miny, po prostu to było bezcenne. Oj, to będą wspaniałe święta. I wiecie, w związku z tym, że to już jest ostatni vlog przed świętami, to chciałam wam też złożyć świąteczne życzenia. Ja wiem, że dla mnie to będzie czas wyjątkowy, będę mogła spędzić ten czas z całą moją rodziną, bo jak co roku cała rodzina zjedzie się właśnie do domu babci na święta. Więc to będzie czas wyjątkowy i ja tego wam właśnie na święta życzę, żebyście mogli je spędzić z tymi osobami, które są dla was najważniejsze i żeby to były dla was święta tak radosne, jak dla mnie radosny jest dzisiaj ten dzień. Tego wam życzę z całego serca, tej radości. Wesołych świąt, kochani. I no ja myślę, że to zrozumiałe, że w tym roku nie będzie wigilijnego vloga.
Po tylu latach jednak chciałabym te święta spędzić tak prywatnie, bez kamery. Myślę, że mi to wybaczycie. Ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak spędzaliśmy do tej pory święta z Nurim w Turcji, to podlinkuję Wam vlogi z Wigilii z poprzednich lat. Jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, możecie sobie nadrobić. A my zobaczymy się już w jakimś vlogu po świętach. Także to tyle na dzisiaj. Tutaj będę kończyć. Cieszę się, że mi towarzyszyliście w tej przygodzie. I tyle, no. Nie przedłużam już. Do zobaczenia, kochani. I jeszcze raz wesołych świąt. Görüşürüz.